Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Witam Was w Q&A-owym kolejnym już odcinku, w którym to odpowiem na 5 pytań, które zadawaliście mi w komentarzach pod poprzednimi odcinkami z tej serii Q&A-owej. Ale zanim to zrobimy, chciałbym Wam pokazać, co na naszej działce się zmieniło względem poprzedniego odcinka Q&A-owego, który mam nadzieję, że oglądaliście, a jeżeli nie, to nadróbcie, bo tam były bardzo ciekawe pytania i mam nadzieję, że i ciekawe odpowiedzi. Także nie przedłużamy, zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od tego, co się u nas zmieniło. A zmieniło się u nas naprawdę wiele. Pewnie wprawne oko już na tym etapie wie, co takiego się u nas zmieniło, a jeżeli nie, to już pokazuję. Mianowicie zmieniliśmy i przebudowaliśmy sobie pergolę na tarasie. Teraz tych słupków jest mniej, ale są dużo grubsze. No i przede wszystkim doszło nam zadaszenie w formie takiej pleksji wraz z rynną. No i dzięki czemu teraz taras jest bardziej funkcjonalny, no bo bez problemu możemy sobie spędzać czas, jak będzie padał deszcz, czy nawet śnieg, czy nawet jak tutaj mamy tego wyeksploatowanego grilla, to niezależnie od pogody będziemy po prostu mogli sobie na tym tarasie siedzieć. Co prawda wpłynęło to na taki odbiór budynku, że troszeczkę mniej go widać, zwłaszcza te przeszklenia, widzicie, tutaj są przysłonięte, natomiast no coś za coś i tutaj zadecydowała jednak większa funkcjonalność, natomiast tak czy inaczej dom nadal prezentuje się moim prywatnym zdaniem pięknie, mam nadzieję, że Wam on się również podoba, ale mówię, funkcjonalność przede wszystkim. Pokażę Wam tutaj, jak to wygląda. O, tu już Natalka zrobiła. Co my dzisiaj mamy tutaj? Zobaczymy, co my mamy do jedzenia. A, ogórkowa zupka. To co lubię najbardziej. Lubię jeszcze grzybową, jakby co. Słuchajcie, no i tak wygląda ten taras. I to zadaszenie. Nawet chmurki, widzicie, przez tą pleksę widać. Cienia to nie daje, ale no przede wszystkim na głowę nie pada. No i te słupki są wyraźnie teraz grubsze, przekroje tych słupków. Nic nie drga tutaj. No i tutaj mamy to orynnowanie. O, tutaj sobie rynienka jest, bo cały ten dach tutaj, zrobiony z tej pleksy, jest pod kątem, żeby ta woda właśnie w tym kierunku nam ściekała. No i żeby ściekała nam właśnie do tej rynny, no i żeby ładnie z tej rynny tutaj poza taras, obrys tarasu była ściągana. Także taka to u nas zmiana. Zrobiliśmy tą pleksę dotąd, do tego miejsca, jakby wydzielając tą strefę taką, nazwijmy to spa. Dajcie znać, czy byście zrobili to również tutaj do samego końca, czy zostawilibyście tak, jak jest to obecnie. Tutaj, gdzie się znajdujemy, pod tą pleksą jest około 25 m2 tarasu, także jest naprawdę no, sporo tego miejsca. Czekamy na pierwszy deszcz, bo jeszcze nie było deszczu. Zobaczymy, jak to się sprawdza w deszczu. No dobra, to tyle zmian, jeżeli chodzi o nasz taras. A teraz przejdziemy sobie, słuchajcie, do odpowiedzi na Wasze Q&A-owe pytania. Pierwsze pytanie w naszym Q&A-owym odcinku brzmi, i w ogóle bardzo ciekawe pytanie, powiem szczerze. Czy ogrzewanie na podczerwień jest szkodliwe dla zdrowia? Otóż słuchajcie, ogrzewanie na podczerwień to jest to, co tutaj za moimi plecami widzicie. To jest gwiazda, która nazywa się Słońce i ona właśnie emituje promienie podczerwone. Czyli ogrzewanie na podczerwień jest najbliżej zbliżonym do naturalnego rodzajem w ogóle ogrzewania. Do tego stopnia, że promienniki na podczerwień stosowane są w inkubatorach. Ogrzewanie na podczerwień, ono nie ogrzewa nam powietrza, tylko ogrzewa ludzi, przedmioty. Więc jest bardzo efektywne pod kątem szybkości jego po prostu działania. Więc zdecydowanie polecam ten rodzaj ogrzewania. W naszym konfiguratorze możecie sobie go zaznaczyć i wtedy takie ogrzewanie na podczerwień, foliami na podczerwień montujemy w podłodze. No i dzięki czemu macie cieplutko w domu. Także bardzo zdrowe i polecam. Pytanie numer 2. Co ile lat należy impregnować drewnianą elewację wykonaną ze świerku skandynawskiego? Otóż słuchajcie, taka elewacja, która jest za moimi plecami,
to jest właśnie świerk skandynawski. Tą elewację producenci podają, że należy konserwować mniej więcej co 5 lat. Natomiast tak naprawdę w dużej mierze zależy to od tego, czy dom, czy dana strona elewacji jest narażona oraz jak bardzo na działanie promieni słonecznych, bo to promienie słońca są, można powiedzieć, takim naszym największym przeciwnikiem w tej konserwacji elewacji z drewna, ponieważ te promienie UV no jakby wypalają tą powierzchnię i traci ten impregnat po prostu swoje właściwości. Dlatego ja rekomenduję, żeby te elementy, które są nasłonecznione, w naszym przypadku jest to front i tamta strona budynku, żeby te elementy były malowane nie co 5, a co 3 lata. No ale co? Przyjdziecie i będziecie malowali 2 strony? No nie, będziecie malowali już cały budynek. Więc u mnie takie interwały, które są rekomendowane, to co 3 lata przez pierwsze 10 lat. Czyli żeby w tym okresie 10 lat pomalować dom 3 razy. Ale tak jak mówię, każda działka ma swoją specyfikę, inne interwały będą na działkach mocno zalesionych, zacienionych, a inne interwały będą na działkach bardzo nasłonecznione. Jeszcze raz podkreślam, producenci mówią mniej więcej co 5 lat. Ja uważam, że te interwały nawet mogą być krótsze w tych pierwszych 10 latach. Także tyle w pytaniu numer 2. Pytanie numer 3 brzmi mianowicie, czy mogę wybrać inny kolor blachy na rąbek na swoim dachu? No, krótko i zwięźle, tak, można wybrać inny kolor. Jest cały wzornik do wyboru tych kolorów, tylko pytanie brzmi, czy na pewno będziesz mógł inny kolor u siebie zastosować. Bardzo często wymogiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tudzież warunków zabudowy, które się wydaje w momencie, kiedy nie ma miejscowego planu, jasno określają kolory, które w danej okolicy mogą być stosowane. I dla przykładu w województwie dolnośląskim oraz w województwie warmińsko-mazurskim bardzo często jest przykaz, aby odcienie pokrycia dachowego były w odcieniach czerwieni. No i tutaj oczywiście inna wtedy jest kolorystyka takiego budynku, ale to wszystko jest do zrobienia z nami. Tak jak mówię, mamy cały wzornik, a gdybyście chcieli zobaczyć dom Mezzanine Smart z właśnie taką czerwoną stolarką, zarówno okienną i pokryciem blachą na rąbek w innym kolorze niż antracytową, no to taki odcinek jest na naszym kanale i zapraszam do tego, żebyście go obejrzeli. Czwarte pytanie w naszym dzisiejszym Q&A brzmi, czy jak wybiorę pakiet pod klucz, czyli ten pakiet numer 5, to czy my narzucamy jakieś konkretne sprzęty, na przykład w łazience konkretne płytki, konkretną ubikację, konkretną kabinę prysznicową lub panele podłogowe, czy jest swobodny wybór? Otóż odpowiadam, że jeżeli chodzi o pakiet numer 5, to tutaj jest pełna dowolność. Działamy w ramach określonego budżetu. I w ramach tego budżetu się po prostu poruszamy. Jeżeli wybierzecie sprzęty, które przekroczą budżet, no to po prostu jest dopłata różnicy. Także tutaj, jeżeli chodzi o pakiet numer 5, jest pełna elastyczność i to nie działa w ten sposób, że mamy jakieś 3 projekty i koniecznie z nich musicie coś budować. Nie, tutaj jest pełna dowolność, jeżeli chodzi o wybór tych sprzętów, bo poruszamy się w ramach budżetów, a nie określonych po prostu modeli. I ostatnie, już 5. pytanie w naszym dzisiejszym Q&A brzmi, czy nasza firma w ramach obsługi pod kątem budowy domu również zajmuje się stawianiem ogrodzeń, bram, furtek i tego typu rzeczy. Otóż tym się nie zajmujemy. Są lokalne firmy, łatwo je znaleźć na popularnych portalach ogłoszeniowych, takich branżowych. Nie ma problemu, żeby lokalnie znaleźć osoby, które zajmują się tego typu usługami i takie ogrodzenia stawiają. My tutaj na Grądach również korzystaliśmy z lokalnej firmy, która nam to ogrodzenie tutaj robiła. Tak samo furtkę, bramę automatyczną. Także takich usług szuka się po prostu lokalnie, ze względu na to, że lokalny przedsiębiorca, który takimi rzeczami się zajmuje w danym terenie, to ma dostęp do tutaj lokalnej koparki, lokalnego betonu, pewnie dobre wynegocjowane ceny w jakichś lokalnych składach budowlanych czy hurtowniach i takie rzeczy po prostu stawia. My skupiamy się na budowie domu i ewentualnie to, co jeszcze robimy, to zbiornik na nieczystości ciekłe, czyli szampon.
tam, bo jeżeli chodzi o taką infrastrukturę, ale ogrodzeń, bram, nie wiem, studni, tego nie wykonujemy, tak jak mówię, to już jakby cedujemy tutaj na te lokalne firmy. Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Za moimi plecami Mezzanine Smart. Jeżeli chcielibyście przyjechać, zobaczyć go na żywo, jest taka możliwość. Napiszcie do mnie maila. Ja tutaj z Natalią jestem bardzo często, większą część roku, więc na pewno się dogadamy i na jakąś sobotę, czy nawet w tygodniu możemy się tutaj umówić, żeby Wam ten dom zaprezentować. A jeżeli byście chcieli zobaczyć mezanina 50, to tutaj za moimi plecami, nie wiem ile tam, 100 metrów jest, wybudowaliśmy dom Mezzanin 50. On jest w stanie surowym, zamkniętym na dzień dzisiejszy. No i przechodzimy właśnie do środka, żeby w środku te prace kontynuować, więc przyjeżdżając do nas na Grądy Szlacheckie możecie zobaczyć dwa domy, Mezzanin Smart 35, Mezzanin Smart 50, a zdradzę Wam w tajemnicy, że tutaj było na sprzedaż 7 działek, 2 działki się już sprzedały i na jednej z tych działek będzie budowany projekt parterowy 70 metrów oraz Family Smart 35, więc w ogóle przyjeżdżając na Grądy Szlacheckie w niedługim czasie będziecie mieli kilka domów, które będziecie mogli po prostu zobaczyć. W trakcie jak będziemy budowali tamte domy, to będzie można wejść do środka, a jak już będą wybudowane i sąsiedzi będą, to być może nawet udałoby się zobaczyć w środku, ale tego już obiecać nie mogę, bo to będą ich prywatne domy, ale w jednym miejscu zobaczcie, ile tych domów housemartowych może być. Na naszej stronie internetowej w zakładce projekty i wyceny kilkanaście wycenionych projektów. Serdecznie zapraszam, żebyście sobie weszli, wycenili, wyklikali to, co potrzebujecie. I taka zasada w naszej firmie, to co na stronie, to w umowie. Zapraszam do rezerwowania terminów na kolejny rok. To wszystko z mojej strony w dniu dzisiejszym. Trzymajcie się, cześć! Housmart. Jesteś u siebie.